Zasłanianie włosów i niemal całego ciała przez kobiety jest w Iranie obowiązkiem od niemal 4 dekad. Nakazuje to ustawa wprowadzona w 1984 roku, 5 lat po tym, jak władze w kraju przejęli radykalni islamscy duchowni. Ówczesny najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Chomeini, mówił, że kobiety bez hidżabu są, tu cytat, gołe. Ale 80 lat temu, za czasów szacha Rezy, ubieranie czadoru zostało w Iranie zabronione. Kolejny szach, Mohammed Reza Pahlawi, uznał z kolei, że kobiety mogą ubierać się jak chcą. Dzisiaj hidżab ponownie stał się symbolem walki o prawa kobiet w Iranie. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Przez Iran przetaczają się największe od lat antyrządowe protesty. Ich powodem jest śmierć 22-letniej dziewczyny, która została najprawdopodobniej zamordowana przez policję obyczajową, bo nie chciała zasłonić włosów. Na ulicę wychodzą tysiące młodych Iranek, które publicznie ścinają włosy i palą swoje nakrycia głowy. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego protesty wybuchły właśnie teraz i czy władza konserwatywnych irańskich ajatollahów rzeczywiście zmierza ku końcowi. Jest środa, 5 października 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Spreading around the globe after the suspicious death of a 22-year-old woman. 13 września w Iranie doszło do pozornie mało znaczącego zdarzenia. Na jednej z ulic Teheranu policja obyczajowa zatrzymała 22-letnią Irankę, która przyjechała w odwiedziny do brata i była na spacerze z rodziną. Według funkcjonariuszy Mahsa Amini nie miała odpowiednio zakrytych włosów. Dziewczyna została przewieziona na komisariat, co w Iranie zdarza się często. Tam jednak zapadła w śpiączkę i po kilku dniach zmarła. Jej rodzina twierdzi, że Mahsa Amini została zakatowana przez policjantów. Gdy historię opisali irańscy dziennikarze, doszło do pierwszych protestów. Na ulice dużych miast zaczęły wychodzić młode Iranki, a niektóre publicznie ścinały włosy i publicznie paliły nakrycia głowy, co w Iranie jest widokiem bez precedensu. Gdy siły bezpieczeństwa zaczęły brutalnie tłumić demonstracje, te stawały się jeszcze liczniejsze. Zaczęły nawet pojawiać się żądania ustąpienia najwyższego przywódcy duchowego Iranu. Ajatollah Ali Chamenei ostrzegł, że nie będzie litości dla protestujących i jak zwykle uznał, że protesty to spisek Izraela i Ameryki. Ale demonstracje stawały się coraz liczniejsze, a w internecie pojawiały się kolejne zdjęcia irańskich dziewczyn pokazujących środkowe palce w kierunku zdjęć Chameneiego. Organizacje praw człowieka twierdzą, że w brutalnie tłumionych protestach mogło zginąć co najmniej 130 osób, a tysiące uczestników i dziennikarzy trafiło za kratki. Śmierć w wyniku pobicia przez policję obyczajową wbrew pozorom w Iranie nie jest czymś powszechnym. Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były dyplomata, jest naszym dzisiejszym przewodnikiem po Iranie. O ile na protestach trup śledzę się gęsto i pomimo tego, że irańskie służby porządkowe są zasadniczo znane z brutalnego obchodzenia się z podejrzanymi i zatrzymanymi, to jednak tego typu sprawy, czyli pobicie ze skutkiem śmiertelnym, bo według wszelkiego prawdopodobieństwa właśnie taka jest przyczyna śmierci Mahsa Amini, zdarzają się rzadko. Druga rzecz to to, że śmierć Mahsa akurat trafiła na bardzo newralgiczny moment w życiu Irańczyków, czyli kolejny rok bardzo głębokiego kryzysu ekonomicznego. Kolejny rok, gdzie jeszcze koronawirus zbiera swoje żniwo. I w końcu kolejny rok systematycznego zwiększania nacisku na obyczajowość Irańczyków. Ta śmierć Mahsa Amini po prostu była tą przysłowiową iskrą, która zapaliła teczkę prochu i która wywołała te protesty. Dlatego też one wybuchły na tak szeroką skalę i dlatego też właśnie teraz i dlatego są tak brutalne. Po prostu frustracja społeczna osiągnęła ten punkt krytyczny, w którym stosunkowo łatwo było ją wyzwolić i doprowadzić do wybuchu.
Powiedziałeś o tych zaostrzających się też naciskach obyczajowych, to nie sposób nie zapytać właśnie o tą policję obyczajową, która najprawdopodobniej zabiła Mahsa Amini. Kim jest ta niesławna policja obyczajowa? Po co ona została stworzona i dlaczego aż tak bardzo wszyscy się jej boją? Policja obyczajowa, o której mowa, to ściślej mówiąc Gashte Ershot, czyli niedosłownym, ale oddającym sens tłumaczeniu patrol przewodni. Chodzi oczywiście o przewodnią rolę islamu. I właśnie ten Gashte Ershot w założeniu jest formacją, która nie tyle karze, nie tyle pilnuje porządku, co właśnie naprowadza na właściwą drogę. W tej formie, w jakiej funkcjonuje do dzisiaj, powstała w 2005 roku, używa takich charakterystycznych biało-zielonych furgonetek i umieszcza swoje patrole w zatłoczonych miejscach, czyli tam, gdzie ludzie stykają się ze sobą, więc tam, gdzie może dojść do niewłaściwych kontaktów damsko-męskich, czyli na przykład do sytuacji, kiedy dwoje ludzi nie będących małżeństwem na przykład się obejmuje. Pilnują też przede wszystkim przestrzegania zasad ubioru, stąd ich głównym celem są kobiety. No i taki patrol przeważnie składa się z jednego mężczyzny i dwóch kobiet, no i funkcjonariusze, gdy w tłumie namierzą delikwentkę, która na przykład ma zbyt obcisły strój, która ma zbyt krótki płaszcz, która na przykład ma źle zasłonięte włosy albo o zgrozo w ogóle nie ma zasłoniętych włosów, wtedy Ershot interweniuje. Jeszcze parę lat wstecz za złamanie zasad ubioru, za złamanie zasad hijabu groziły najpierw do 74 bodajże batów, później do 60 dni w więzieniu. Obecnie polityka jest taka, że funkcjonariusze udzielają na miejscu pouczenia. Jeśli przewinienie jest niewielkie, na przykład chusta jest, ale więcej odsłania niż zasłania, no to wystarczy jej poprawienie. Natomiast jeśli to naruszenie zasad jest duże, jeśli funkcjonariusze mają zły humor, jeśli z centrali jest nacisk na statystykę, względnie jeśli ktoś, kolokwialnie mówiąc, pyskuje, wtedy dochodzi do zatrzymania. Zatrzymana osoba jest przewożona do centrum reedukacji, czyli krótko mówiąc wygląda to tak, że jakiś duchowny wygłasza pogadankę na temat tego, jak dobry jest hijab, jak słusznym jest stosowanie zasad hijabu, jak słusznym jest przestrzeganie surowych zasad islamskiej moralności i tak dalej, i tak dalej. Następnie podpisuje się papier, w którym się po pierwsze przyznaje do winy, a po drugie obiecuje poprawę. No i w przypadku kobiet funkcjonariusze dzwonią po męża, ojca, brata, który może podjąć z tego centrum reedukacji zatrzymaną kobietę. No, w tym nieszczęśliwym przypadku Mahsa Amini doszło najprawdopodobniej, jak już wspominałem, do pobicia jeszcze w radiowozie, które to pobicie zakończyło się tragicznie w skutkach. Jeśli chodzi o dolegliwość Ershodu, to ona nie jest czymś stałym. Polityka obyczajowa, za tym idzie też aktywność Ershodu, zależy od tego, kto akurat sprawuje w Iranie władzę wykonawczą. Ale na przykład za prezydenta Rouhaniego, który jest takim umiarkowanym centrystą, reformistą, panowała zasada, że Ershod ma nie być dokuczliwy. Patrole były stosunkowo rzadkie i aktywność, czyli liczba zatrzymywanych, była na relatywnie w porównaniu z poprzednikiem i następcą niskim poziomie. Po dojściu do władzy obecnego prezydenta Ibrahima Raisiego, który jest radykałem, to takim dość twardogłowym, jeśli chodzi o zasady moralne, więc jak się łatwo domyślić, niedługo po dojściu do władzy Ibrahima Raisiego ponownie przykręcono obyczajową śrubę i wysłano Ershot bardzo licznie na ulicę, który to Ershot, czując za sobą poparcie władz, po prostu się bardzo mocno rozzuchwali. Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były dyplomata, wyjaśnia w tym odcinku, co to jest policja obyczajowa i czy muzułmańskie nakrycie głowy może stać się początkiem końca rządzonej przez duchownych Islamskiej Republiki w Iranie. Zachęcam Cię przy okazji do odwiedzenia naszego profilu na Instagramie. Od kilku dni mamy dla Ciebie nowość. Codziennie o 12:00 publikujemy najważniejszy zagraniczny news dnia. To coś specjalnie dla osób zabieganych, które chcą szybko sprawdzić, co dzieje się na świecie. Zajrzyj na profil Podcast Świat na Instagramie i powiedz o nas swoim znajomym. Teraz nasz dzisiejszy gość opowie, o co chodzi z tym hijabem. To jest Podcast Świat.
Co to jest w ogóle ten hijab i skąd on się wziął? Przede wszystkim wbrew obiegowej opinii hijab, czy też poprawnie wymawiając to po persku hijab, nie jest strojem, ani tym bardziej nie jest jego elementem, nie jest nakryciem głowy. Iranki protestują przeciwko zasadom hijabu, przeciwko hijabowi, ale palą nie hijab, bo to nie ubiór, tylko palą rusari, jak się nazywają te chusty, którymi są zmuszone zakrywać włosy. Bo sam hijab to dosłownie znaczy zasłona, osłona. Ten termin był pierwotnie użyty w Koranie, w jednej z sur, która opowiada, że kiedy do proroka Mahometa przyszli goście, kiedy podjął ich w swoim domu, to ta żeńska część jego rodziny była za zasłoną, była zasłonięta przed wzrokiem postronnych, no i na podstawie tego duchowni islamscy, uczeni islamscy wywiedli opinię, że w związku z tym kobiety powinny się zasłaniać. No i następnie powiązano tą koncepcję rozdziału tego, co jest publiczne i prywatne, to czego nie może oglądać każdy, rozciągnięto na kwestię stroju muzułmanek, które chciały, musiały wychodzić poza ten obszar domu, który był przeznaczony dla nich. I starano się określić w związku z tym, jak taka muzułmanka powinna się nosić w przestrzeni publicznej, tak żeby to było skromne, tak żeby to było moralne, tak żeby to było właściwe. Więc hijab to nie jest jakiś strój albo jego element, ale bardziej taka koncepcja teologiczno-kulturowa określająca do tego, jak kobieta, w mniejszym stopniu mężczyzna, ale mężczyzna też jest zmuszony osłaniać swoje ciało, chociaż nie aż tak bardzo jak kobieta. Generalnie w takiej najbardziej skrajnej w przypadku Iranu wersji jest to pokrywające całe ciało, włącznie z głową, długa chusta i w swojej takiej, nazwijmy to, bardziej liberalnej wersji jest to po prostu w miarę luźny płaszczyk sięgający mniej więcej do kolan, również tak zniekształcający sylwetkę, tak żeby nie można było dostrzec ciągłości, oraz mniej lub bardziej starannie założona chusta. I taki drugi strój złożony z tego płaszczyka, czyli manto, ewentualnie ropusz i rusari, czyli chusty na głowę, jest czymś, co jest akceptowane. Oczywiście jeśli płaszczyk jest zbyt obcisły, jeszcze nie daj Boże, jeśli spodnie pod nim są obcisłe, włosy częściowo odsłonięte, no to mamy w tym momencie tak zwany bad hijab, czyli zły hijab, czyli złamanie zasad hijabu i możliwą interwencję gasztę ershot. A czy generalnie Iranki chcą stosować się do zasad hijabu, czy też w Iranie następuje pewnego rodzaju rewolucja mentalna, nazwijmy to, i coraz więcej Iranek już nie chce zasłaniać włosów? I tak, i nie. Sama kategoria Iranka jest bardzo, bardzo szeroka. W 80 milionowym społeczeństwie to ponad 40 milionów kobiet. Wśród nich mamy kobiety głęboko religijne, dla których odsłonięcie włosów na ulicy nie do pomyślenia, i mamy też niejako na drugim biegunie kobiety, które uznają jakiekolwiek wymuszone zasłanianie włosów za ingerencję w ich osobistą wolność, którą bardzo sobie cenię. Pomiędzy tymi biegunami jest dość sporo płcieni, stopni pośrednich, niuansów itd., itd. Irańskie społeczeństwo bardzo mocno się polaryzuje. Z jednej strony mamy postępujące zjawisko sekularyzacji, z drugiej strony pogłębienie religijności, takiej religijności wojującej, walczącej. I z racji tego, że populacja Iranu rośnie, to mamy coraz więcej kobiet niechętnych hijabowi, chcących albo go znieść całkowicie, albo znacząco ograniczyć. Co będzie dalej z tymi protestami? Do czego one mogą doprowadzić? Czy to oznacza, że Republika Islamska się sypie? Czy sypie się? Myślę, że można tak powiedzieć, bo coraz więcej problemów przed nią. Natomiast to, że trzeszczy w posadach, nie znaczy, że wkrótce runie. Nie są to największe protesty, jakie widziała Republika. Nie są to pierwsze i nie są to protesty jakieś niesamowicie wyjątkowe. Wciąż brak jest zorganizowanej opozycji, wciąż brak jest jakiegoś lidera, który byłby w stanie przedstawić postulaty do dyskusji. To po pierwsze. Po drugie, tak się nieszczęśliwie składa, że hijab, czy też zasłanianie włosów przez kobiety jest dla większości duchownych irańskich czymś oczywistym, czymś najbardziej pożądanym. To tak jakby u nas z ich punktu widzenia to wygląda tak, jakbyśmy my w tej chwili dopuszczali na temat tego, czy możemy chodzić na ulicy nago. To jest ten właśnie poziom myślenia w większości przypadków. Więc tutaj też nie ma tak naprawdę miejsca na ustępstwa. Więc obawiam się, że za kilka dni, może kilkanaście, sytuacja wróci do tej irańskiej normy sprzed protestów. Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były dyplomata, był gościem tego odcinka podcastu Świat.
Nowe odcinki możesz znaleźć co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. Właśnie tam, na YouTube, w każdą niedzielę lądują też nowe filmy z podróżniczego cyklu Bucket List. Subskrybuj zatem nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.